Czelabińsk, Rosja. 15 lutego 2013 roku na niebie pojawia się ognista kula. Powietrze przeszywa eksplozja o sile 30 bomb zrzuconych na Hiroshimę. Dzięki nagraniom z licznych kamer to najlepiej udokumentowane uderzenie meteorytu w historii. Sceny z Czelabińska pozwalają zrozumieć, jak niszczycielską siłą dysponują te kosmiczne głazy. Czy wiemy o nich dostatecznie dużo, by spać spokojnie? Odpowiedzi poszukamy w tym programie. Tak właśnie wygląda meteoryt. To odlew skały, która spadła na wieś Baszkówka na Mazowszu. Tylko jak to się dzieje, że taki wydawałoby się zwyczajny głaz zamienia się w płonącą kulę ognia? W przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza, a więc taka skała leci tam nie napotykając absolutnie żadnego oporu. To oznacza, że może się naprawdę mocno rozpędzić. Przy prędkościach rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę spotkanie z ziemską atmosferą jest jak zderzenie ze ścianą. Energia całego tego pędu pod wpływem tarcia zamienia się w ogromne ilości ciepła. Na tej skale doskonale widać ślady tego procesu. Większość meteorów poddana takiej sile rozpada się i doszczętnie spala. Są jednak i takie, którym udaje się przetrwać. Czego możemy się obawiać, a czego dowiedzieć dzięki tym fragmentom kosmicznych skał? Przekonajmy się. Bogumił Radajewski, witam w Astronarium. Oto przelot meteoru zarejestrowany przez kamery polskiej sieci bolidowej, specjalnego systemu służącego do wychwytywania najjaśniejszych tego typu obiektów na niebie. Nawet ta specjalistyczna aparatura pozwala jednak zobaczyć jedynie kilka sekund takiego zjawiska. To zbyt mało, by je zbadać. Skutków upadku meteorytu trzeba więc poszukać na Ziemi. Rezerwat Morasko koło Poznania. Prawdziwa Mekka poszukiwaczy meteorytów w Polsce. Prawdopodobnie około 5000 lat temu miał tu miejsce największy w tej części świata deszcz meteorytów żelaznych. I choć to wydarzenie starsze niż egipskie piramidy, jego efekty nadal są widoczne. Taniecka to krater meteorytowy, jeden z wielu, jakie znajdziemy w tych lasach. Jego rozmiary dają pojęcie o tym, jak wielka musiała być siła uderzenia, które doprowadziło do jego powstania. A to ślad po upadku zaledwie jednego z fragmentów meteorytu Morasko. Wiele jego odłamków nadal można tu znaleźć. Lasy wokół tych przypuszczalnych kraterów przyciągają setki badaczy i pasjonatów uzbrojonych w wykrywacza metalu. Meteoryt, który spadł na Morasko, był niemal w całości zbudowany z żelaza. Eksplozja rozrzuciła jego odłamki po całej okolicy. Pierwszy fragment odnaleziono przypadkiem, podczas kopania umocnień w czasie I wojny światowej. Od tego czasu wydobyto setki kolejnych. Największy z nich, ważący ponad 260 kg, znajduje się w rękach poznańskich geologów. To jest ten nasz największy meteoryt, a może nawet i w Europie Środkowej, który waży 261 i około pół kilograma. Nazwaliśmy go MEMORS od skrótu meteoryt Morasko-Skiżewska Smuła jako uhonorowanie znalazców.
Co możemy wyczytać z takiej bryły meteorytowej? Możemy powiedzieć na przykładzie tego Memorsa, że to był tak zwany okaz indywidualny. Na tej zasadzie, że z tej strony i ze spodu mamy oryginalną powierzchnię obtopieniową, a ta część tylna jest chropowata. Drugie... Czyli on wpadał w tym kierunku w atmosferę. W tym kierunku leciał jako, nie koziołkował, leciał jako tako pocisk, byśmy powiedzieli. Oprócz tego widzimy tu takie zagłębienia, to są tak zwane regmaglipty, wynikające z procesu tarcia atmosfery, ruchów wirowych i obtapiania meteorytu. Trzeba sobie wyobrazić, że temperatura na powierzchni przekraczała 2000 stopni Celsjusza, więc ten meteoryt się topił i parował, a to, co się topiło w postaci kuleczek i fragmentów, zostało spychane prądem powietrza. To wszystko da się wyczytać z powierzchni meteorytu. Jednak aby naprawdę poznać jego sekrety, naukowcy muszą sięgnąć znacznie głębiej. Odnalezione meteoryty zostają przecięte, a następnie poddane szczegółowym badaniom. Analiza przy pomocy mikroskopów elektronowych czy badanie promieniami rentgena dostarczają informacji o ich składzie i pochodzeniu. Musimy po przecięciu ten meteoryt wytrawić po to, żeby odróżnić żelazo ludzkiego pochodzenia od kosmicznego. Kosmiczny materiał, taki stop żelaza i niklu, składa się z 93% pierwiastka żelaza i około 7% niklu. Widać pewną strukturę, ta struktura nazywa się strukturą Widmansztetena i poszczególne kryształy są tu dobrze widoczne. I dzięki temu od razu na pierwszy rzut oka widać, że to jest żelazo kosmicznego pochodzenia. Tu mamy całą paletę przygotowanych próbek zatopionych w żywicy i te próbki poddajemy badaniu, ale również trawieniu. Na tym na przykład okazie wyraźnie widać dodatkowe minerały. Proszę zwrócić uwagę, są takie żółte tu kryształy. Natomiast z małych kawałków robimy takie preparaty, które później wkładamy pod mikroskop skeningowy, a najlepiej to widać na małych kawałkach, kiedy mamy przygotowane tak zwane szlify. Czyli fragmenty są zeszlifowane, spolerowane i na mikroskop skeningowy je wkładamy i badamy skład chemiczny i w ten sposób na pewno wiemy, że to są kosmicznego pochodzenia meteoryty. Jedną z podstawowych metod badania skał, w tym także meteorytów, jest metoda dyfrakcji rentgenowskiej. Jest to jeden z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów na dowiedzenie się, jakie minerały, jakie fazy krystaliczne znajdują się w badanej próbie. Metoda pokrótce polega na tym, że prześwietlamy daną próbkę geologiczną promieniami rentgenowskimi. Następnie promienie te odbijają się od sieci krystalicznej danej próbki, danej skały i na wykresie uzyskujemy zespół pików, tak zwanych refleksów, i każdy minerał posiada pewne charakterystyczne położenie danych refleksów. Jest to mniej więcej podobne do tego, kiedy mamy odciski palców. Każdy człowiek ma pewne swoje niepowtarzalne linie papilarne. Podobnie jest tutaj. Każdy minerał, każda substancja krystaliczna posiada pewną grupę charakterystycznych dla siebie refleksów. Szukamy również dowodów na to, jak ewoluuje ta materia, jak się z niej wydziela to, co później buduje zasadniczą część, płaszcz i skorupę Ziemi, planet albo planetoid. I tu mamy taki przykład takiego wtrącenia, inkluzji, my to nazywamy nodulą, która składa się z dwóch części. Jedna jest czarna, to jest czysty węgiel, grafit, a druga jest siarczkiem żelaza o składzie innym niż ziemski, tak zwany troidy. I na granicy tych dwóch środowisk, stopu metalu i tego siarczku z grafitem,
tworzą się pierwsze krzemiany, minerały, które budują płaszcz i skorupę ziemską albo płaszcz i skorupę planetoid. Informacji o meteorytach mogą jednak dostarczyć nie tylko one same. Geolodzy z Poznania starają się ustalić, jak poważne skutki wywołał upadek meteorytu Morasko. W tym celu analizują próbki gleby z okolicznych kraterów. To nowatorski projekt, który ma odtworzyć, co dokładnie zaszło blisko 5000 lat temu. Znajdujemy się w archiwum. Wszyscy sobie wyobrażamy archiwum pełne książek, a to jest archiwum geologiczne, a to jest jedna z książek. Archiwum nasze to dziesiątki rdzeni osadów, które są osadami, które wywierciliśmy w tym wypadku z obrzeża krateru na Górze Moraskiej. A to, co tutaj mamy, to są osady. Osady to są poszczególne strony książki geologicznej opisującej, co się działo w historii. Mamy meteoryt, który ma szereg bardzo interesujących właściwości, między innymi odkryto w nim nowe minerały. Mamy pole kraterów po uderzeniach meteorytu, ale co się właściwie stało? Czy będąc w tamtych czasach w pobliżu tego miejsca, żebyśmy zauważyli coś więcej poza hałasem, hukiem, błyskiem? Czy ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, jakoś byli tym poruszeni? Czy może by to potraktowali jako błysk pioruna, grzmot? Niewiele więcej. I chcąc odpowiedzieć na to pytanie, po pierwsze, musimy dokładnie zbadać kratery. To, czego szukamy w nich, to są różnego typu deformacje. To jest warstwa osadów, które były wyrzucone z krateru, którą staramy się prześledzić, a którą, mam nadzieję, mamy w większości tych rdzeni, które tutaj mamy zgromadzone. Szukamy wskaźników temperatury i ciśnienia, czyli minerałów, które wykazują pewne właściwości, które zmieniają swoje właściwości pod wpływem nagłego podgrzania albo nagłego wysokiego ciśnienia, czyli rzeczy, które spodziewamy się podczas takiego impaktu meteorytowego. Przypuszczamy, że taki upadek i sama fala uderzeniowa, która powstaje podczas rozpadu tego meteoroidu jeszcze w atmosferze, że mogły spowodować lokalne pożary, nawet na dużą skalę. Taki pożar powoduje z kolei wzrost tempa erozji gleb, więcej piasku, więcej tego typu osadów, które nie są trzymane przez roślinność, nie są utrwalone przez trawę, przez drzewa, przez korzenie. To, co tutaj jest dosyć przełomowe, to już staramy się połączyć te podejścia geologiczne z modelowaniem numerycznym. Zatem z czysto obliczeniową pracą fizyków, astronomów, którzy wykorzystując dane od nas odnośnie rozmiarów kraterów, charakterystyki meteorytu oraz prawa fizyczne, starają się obliczyć, jakie były rzeczywiście wielkość, trajektoria lotu, jaka była energia uwolniona podczas takiego impaktu. Aby ten model był jak najdokładniejszy, potrzebna jest właśnie taka weryfikacja i współpraca pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin. Pas planetoid. Miliony skalistych obiektów krążących pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. To właśnie stąd pochodzi większość skał odpowiedzialnych za uderzenia meteorytów. Znajdują się tu i takie, z którymi spotkanie mogłoby mieć katastrofalne skutki dla naszej planety. Dzięki temu, że wiemy, z czego są zbudowane meteoryty, a w konsekwencji skąd pochodzą, możemy też dociekać, skąd mogą brać się takie obiekty, które mogłyby zagrozić Ziemi. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo mówimy o ogromnej liczbie w sumie dość niewielkich ciał i do tego w bardzo dużej przestrzeni. Są jednak naukowcy, którzy specjalizują się właśnie w tego typu badaniach, a pracują m.in. tutaj, w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jak to się dzieje, że kosmiczne skały mogą znaleźć się na kursie kolizyjnym z Ziemią? Profesor Agnieszka Kryszczyńska badała mechanizm odpowiedzialny za wyrzucanie tych obiektów w stronę naszej planety. Jego działanie zaczyna się od tak zwanego efektu Jarkowskiego. To jest efekt, który został zaproponowany już około 100 lat temu przez polskiego inżyniera
amatora astronomii, Jana Jarkowskiego. On wymyślił taki efekt, który w tej chwili wydaje się rzeczywiście bardzo intensywnie wpływa na niezbyt duże obiekty, czyli takie do rozmiarów około 40 km, który powoduje, że ogrzewanie obracającego się obiektu, ogrzewanie przez Słońce i wypromieniowywanie energii z opóźnieniem w podczerwieni, czyli różnica pomiędzy kierunkiem padania światła słonecznego i wypromieniowywania jego w podczerwieni w postaci ciepła, powoduje, że orbita się zmienia. To jest efekt podobny, który my czujemy na Ziemi również, takie opóźnienie w oddawaniu ciepła. Maksimum temperatury w ciągu dnia nie występuje dokładnie o 12 w południe, wtedy kiedy Słońce jest najwyżej, ale godzinę lub 2 godziny po południu. I ten sam efekt obserwujemy właśnie na takich skalistych obiektach typu planetoidy, czyli pewna bezwładność cieplna powoduje właśnie to opóźnienie w oddawaniu energii. I różnica pomiędzy kątem padania i wypromieniowywania energii powoduje właśnie takie maleńkie, dodatkowe przyspieszenie, które albo powiększa orbitę, albo zmniejsza tą orbitę. I wtedy może on wpaść do wnętrza Układu Słonecznego, na przykład w rejony Ziemi. Może, ale nie bezpośrednio w wyniku działania tego efektu, o którym mówiliśmy, czyli efektu Jarkowskiego, ale on właśnie wtedy może wpaść na orbitę rezonansową. W naszym Układzie Słonecznym znajdują się takie bardzo ciekawe orbity, które nazywają się orbitami rezonansowymi. I to są orbity, na których następuje tak zwana współmierność ruchu pomiędzy danym obiektem i na przykład Jowiszem, czyli dużą planetą, która może w charakterystyczny sposób oddziaływać na planetoidę. I gdy planetoida znajdzie się właśnie w takiej orbicie rezonansowej, ta orbita działa w zasadzie jak trampolina. I z niej są obiekty wyrzucane bardzo szybciutko do wnętrza Układu Słonecznego albo na zewnątrz Układu Słonecznego. W związku z tym my wiemy, że z takiej orbity po prostu możemy uzyskać w dosyć krótkim czasie obiekt zbliżający się do Ziemi na takim kursie kolizyjnym. Czyli to dopiero wpływ Jowisza na przykład odpowiada za to, że taka planetoida rzeczywiście wypada ze swojej orbity. Tak, albo Jowisz, albo Saturn. Profesor Tomasz Kwiatkowski zajmował się poszukiwaniem obiektów o trajektorii niebezpiecznie zbliżającej się do orbity Ziemi. Wyniki tego typu badań pokazują, jak bardzo realne jest zagrożenie takim kosmicznym zderzeniem. To jest animacja zdjęć, które wykonywałem na teleskopie SOL w Afryce Południowej, obserwując jedną z planetoid. Ona przelatywała akurat w pobliżu Ziemi i to, co tutaj widzimy, to ten ruchomy obiekt to jest właśnie planetoida. To jest obiekt o średnicy około 50 metrów, czyli całkiem w skali kosmicznej niewielki. Natomiast jeśli chodzi o te obiekty, które przelatują w pobliżu Ziemi, to jest powiedzmy typowy. Proszę zobaczyć, planetoida zbliża się do Ziemi, mija ją i zaczyna się oddalać. Prawda? To był rok 2008, bo wtedy ten obiekt obserwowałem akurat. I takich przejść jest dużo. Mamy serwisy, które pokazują na bieżąco, ile w danym tygodniu planetoid przechodzi koło Ziemi. I to są przejścia wewnątrz orbity Księżyca, są szczególnie interesujące z tego względu, że to już jest nasze sąsiedztwo, to jest nasz ogródek, tak? Taki. I to się zdarza w ciągu tygodnia, 1-2 obiekty przechodzą pomiędzy Ziemią a Księżycem. Natomiast zdarzały się obiekty, które przychodziły tak blisko Ziemi, że zahaczały o orbity satelitów geostacjonarnych. I to były najbliższe przejścia, te zdarzają się rzadziej, może raz na rok, no ale są też planetoidy, które przechodzą jeszcze bliżej. I wtedy dochodzi do wejścia w atmosferę i może dojść do zderzenia. Dlaczego to w ogóle chcemy badać? Po co to badamy? Otóż chodzi o to, że te obiekty, które przelatują blisko Ziemi, to są na ogół te najmniejsze. Tak? One mogą wejść w atmosferę, spalić się tam albo wręcz uderzyć w powierzchnię Ziemi. I teraz chcemy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. My chcemy wiedzieć, czy zderzymy się z takim czołgiem, czy z wozem z sianem. Dlatego trzeba badać te kamienie, bo ich struktura może być bardzo różna. To może być coś, co łatwo się rozbije na kawałki, jak wpadnie w atmosferę, a może być to okruch żelaza, który przeżyje ten przelot, uderzy w Ziemię i mamy to, co w Poznaniu, te kratery meteorytowe, prawda?
Gdyby to się zdarzyło... Albo sceny takie jak Szczelabińska. Albo sceny takie jak Czelabińska. To Czelabińsk to było wielkie zaskoczenie. Czelabińsk zaatakował znienacka. Ja mówię, że on użył strategii pilotów Messerschmittów, niemieckich Messerschmittów, które atakowały bombowce od strony Słońca. I ten obiekt czelabiński nadleciał od strony Słońca. Dlatego myśmy o nim nic nie wiedzieli, bo obserwujemy wszędzie, tylko nie w stronę Słońca, które nas zaślepia, prawda? Oślepia. Nadleciał, wybuch w atmosferze, całe szczęście, że nie doleciał do Ziemi i opór powietrza spowodował, że eksplodował na wysokości około 25 km z energią 30 bomb zrzuconych na Hiroshimę, 30 bomb atomowych. Gdyby ten obiekt wszedł pod innym kątem, eksplodował na niższej wysokości, no to wtedy mogła być katastrofa naprawdę poważna, bo to duże miasto milionowe i tam mogłyby być dosłownie zrównane z ziemią wszystkie budynki. Z tego powodu należy katalogować te obiekty, trzeba je obserwować, wyznaczać ich tor ruchu, przewidywać przyszłe przeloty i badać też, z czego one są zbudowane, żeby wiedzieć, czy taki obiekt będzie taki jak kawał żelaza, bryła żelaza, która przeżyje przelot przez atmosferę, uderzy w ziemię i wybije kratery, czy też to są bardzo luźne takie zlepki minerałów, coś jak pumex, prawda, który ma pewne rozmiary, jest lekki, tam jest dużo pustych przestrzeni i on w atmosferze spłonie na dużej wysokości i po prostu da piękne zjawisko świetlne. Naukowcy z NASA do oceny zagrożenia używają tzw. skali Torino. Nadlatujące obiekty otrzymują noty od 0 do 10. Zderzenie ocenione na 10 mogłoby zgładzić całe życie na Ziemi. Takiego zagrożenia nigdy dotąd jednak nie było. Pojedyncze obiekty zyskują od czasu do czasu ocenę poziomu pierwszego. Po dokładniejszych obserwacjach szybko spada ona jednak do 0. Na razie możemy więc spać spokojnie, ufając, że cokolwiek czeka na nas gdzieś w kosmosie, zdążymy to zauważyć na czas. Meteory to fascynujące zjawisko, choć niektóre z nich mogą być niebezpieczne. Dzięki wysiłkom naukowców wiemy jednak, skąd pochodzą i uczymy się przewidywać ich zachowanie. Któregoś dnia ta wiedza może nas uchronić przed kosmiczną katastrofą. To wszystko w tym Astronarium. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.